Cześć Wam! Witam Was kochani na moim kanale, z tej strony Marta i zapraszam Was serdecznie na nowości perfumowe. Były tydzień temu, nie robiłam tak często, ale mam tego trochę przetestowanego i pomyślałam, że zrobię tak jedno po drugim, a tym bardziej, że moim zdaniem są to hot nowości, więc zapraszam serdecznie. Hot nowościami, ale trzeba troszkę pogadać o tym, co się ostatnio dzieje w perfumowym świecie, a dzieje się dosyć dużo. Ja mam przetestowane dużo więcej, ale Wam powiem dzisiaj o 5 zapachach, a o kolejnych to pewnie już w listopadzie. Natomiast to są takie nowości, o których chciałabym z Wami pogadać jak najszybciej i dlatego tu jestem, a tym bardziej, że mam 3 flakony z tych nowości. Zacznę może od pierwszej, którą już testuję bardzo długo i jest to Dolce & Gabbana My Devotion EDP. O co tu chodzi? Otóż kochani, to jest wersja, która moim zdaniem z Devotion nie ma nic wspólnego. Tam, jak wiemy, jest ten orzech laskowy, który dla mnie wybrzmiewa dosyć rumowo. Jest wanilia, która jest moim zdaniem z tej D1, a tu dzieje się totalnie inna historia. I o tej historii chciałam Wam opowiedzieć, bo uważam, że zrobiłam dobry ruch, kupując właśnie tę wersję. Miałam jeszcze na myśli, żeby kupić wersję Intense, która też wyszła tego roku, czy tamtego? Już nie pamiętam. W tym roku na pewno wyszła wersja męska Devotion. Ale słuchajcie, to jest gruszka. I ta gruszka jest. Ona jest słodka, fantastyczna, wiedzie prym. Jest to wanilia, no bo Devotion bez wanilii absolutnie. Natomiast ona jest momentami, ta gruszka, taka delikatnie pudrowa, pięknie gra na skórze. To nie jest zapach projektujący, to jest zapach bliskoskórny, ale naprawdę tak mi się spodobał. Coś jak Mont Blanc, który mnie oszołomił. Tu się nie spodziewałam tak naprawdę, że myślałam, że tego zapachu sobie nie zostawię, że kupię do testów i jakby zapomnę. A tu nie. Popsikałam się raz, popsikałam się drugi raz. No i wpadłam jak śliwka w kompot. Nie wiem, jest w nim coś, co do mnie po prostu przemawia. Mam, jak ja to mówię, wibracje z tym zapachem. My Devotion jest inne. Jeżeli nie lubicie tamtego orzecha laskowego, to tu jest po prostu słodycz gruszki. A ta gruszka jest, bardzo bym powiedziała, naturalistycznie oddana. Przepiękny zapach. Bardzo kobiecy. Na prośbę jednej z Was wiedziałam, że ten zapach kupię, a że jest nowością, to powiem o nim w nowościach. Mianowicie Astrophil and Stella Mont Santal. Ja kocham tę markę. Za co? Głównie za to, że dostajecie świetnej jakości, o świetnych parametrach zapach. On jest bardzo zawsze fajnie zrobiony i niezwykle noszalnie. Nie jest to nisza dziwna, tylko normalna. Niektórzy mówią, że jest to zapach wtórny. I mi nie brzmi wtórnie, bo ja czegoś podobnego nie znam. Chociaż przyznam szczerze, że najbardziej kradnie serce początek tego zapachu. Ponieważ początek jest ciasteczkowo, taki... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Rozanielony. Jest bardzo ciasteczkowy. Przy tym nie maślany, tylko bardziej pudrowe takie ciastko. To przygasa. To trwa dosłownie tylko psiknięcie. No i później, jak sama nazwa mówi, santal, rządzi drzewo sandałowe. No ale ono jest trochę słodkie. Jest delikatnie dosłodzone i moim zdaniem wypada niezwykle kobieco. Ten zapach ma takie parametry, że można nimi zabić. Ale jest przy tym bardzo komfortowy,
jest przy tym niezwykle upojny, ma w sobie charyzmę, ale z drugiej strony otulenie. Jest bardzo dwuznaczny, jeżeli tak mogę powiedzieć. Natomiast jest w nim coś naprawdę kojącego, coś, co mnie uspokaja. Ja ogólnie niedawno się dowiedziałam, dzięki w ogóle zapachowi Matiere Santal Austral, że ja drzewo sandałowe ubóstwiam. Nawet się nie spodziewałam, że aż tak. Dzięki tym dwóm zapachom też już jestem 100% pewna, że kiedy czuję tę właśnie woń, to jest drzewo sandałowe. Myślę, że ten zapach spodoba się większości, ale jeżeli ktoś oczekuje, że oszołomi jakąś nową kompozycją albo, nie wiem, położy na łopatki, bo zostało tu stworzone nie wiadomo co, to nie jest tego typu zapach. To jest zapach do noszenia. Czy to jest zapach na tę porę roku? Bardziej na tę niż na lato, bo jest to mocna woń. Ale według mnie przepiękny. Oczywiście ten zapach, jak też My Devotion, jak też następny, o którym zaraz powiem, możecie wypróbować wchodząc do mojego sklepu internetowego. Tam możecie kupić próbki i sprawdzić. Uważam, że pieniądze zostały wydane bardzo rozsądnie. Powiem Wam najpierw historię, bo z tym zapachem, o którym Wam zaraz powiem, wiąże się takowa. Otóż pod jednym z filmów napisała do mnie Monia. Monię bardzo sobie cenię, bo to jest bardzo konkretna babeczka, która pisze mi bardzo konkretne komentarze, która jest zawsze załamana parametrami. I Monia do mnie pisze: słuchaj, właśnie przetestowałam Amouage Existence i mówi, wiesz co, na początku jak psiknęłam jednego dnia, to myślę, co to do cholery jest. Pisze mi dalej, ale jak drugiego dnia popsikałam, to byłam w szoku i stwierdziłam, że jak znajdę w dobrej cenie, to kupię od razu 2 flakony, żeby mi nie spieprzyli jak mojego Guidance. No i właśnie, ja kupiłam, bo mówię do niej, jeżeli Ty polecasz i mówisz, że ten zapach jest super, to ja go kupię. I kupiłam. Po prostu zrobiłam to ultra spontanicznie. Kupiłam Amouage Existence. Tak się zastanawiam, jak Wy sobie wyobrażacie kobietę? Jak myślicie o kobiecie, to jakie przymiotniki Wam przychodzą do głowy? W jaki sposób, jakimi słowami chcielibyście opisać kobietę? Delikatność, nie wiem, subtelność, słodycz, co tam więcej? Może jakieś ciepło? Nie wszystkimi tymi słowami da się opisać ten zapach. Ale jak to Monika mi napisała, słuchaj, to jest połączenie New Notes Akigala Mandarino, z czymś jeszcze mi napisała, już teraz nie pamiętam. Nie ma tu Akigali, ale faktycznie, słuchajcie, jest w tym zapachu coś, co te Akigale troszkę jakby udaje, bo faktycznie on się trochę zachowuje jak zapach z Akigalą, jeżeli chodzi o słodycz i układanie się na skórze. Ten zapach jest zaskakujący, bo jak czytam nuty, gdzie jest napisane, że są aldehydy, konwalia, róża, w sercu jest kadzidło Mystical Labdanum, a w bazie jest Pismo Benzoes i Ambra. I Fragrantica opisuje zapach jako ambrowy, to ja chyba ambrowość rozumiem jednak troszeczkę inaczej. Dla mnie to jest zapach 100% piżmowy. Wyczuwa się tutaj te aldehydy, ale one nie są
takie mocne i tak silnie mydlane, jakie są w Chanel No. 5 czy Dia 40 tej marki, tylko dają tę mydełkowość gdzieś tam w tle. Faktycznie można się pomylić, jakby tu była jakaś Akigala, nawet właśnie ta z Guidance troszkę. Ale generalnie ja bym nazwała to zapachem piżmowym. To jest... Nie wiem, jak Wam mam opisać, żeby oddać Wam to, co czuję, kiedy go noszę. On bardzo silnie projektuje i jest bardzo, bardzo mocno trwały. Natomiast on daje takie uczucia dziwne, jakby cały dzień chodzicie, może nie nabuzowani, no bo to nie w ten sposób, ale bardzo napełnieni bardzo pozytywną energią, taką silną wręcz energią. Tu zachodzi takie zjawisko, jakby zapach kompletnie zmienia Wasze myślenie tego dnia. Jakbyście chcieli, nie wiem, pomyśleć na przykład o obiedzie i normalnie macie zaplanowany prosty obiad, to nosząc ten zapach tego prostego obiadu nie zrobicie, tylko coś bardziej wykwintnego. Non-stop czujecie się w nim niezwykle elegancko, natomiast no, energia tego zapachu jest niesamowita. Jest w nim, tak jak Monika zresztą powiedziała, jest w nim coś strasznie nęcącego i wibrującego. To jest zapach wręcz, który ktoś mógłby powiedzieć jakby właśnie z jakimiś feromonami, które, nie wiem, zmieniają nas, które no, robią z nami dziwne rzeczy. Ten zapach robi dziwne rzeczy z nami, kiedy go nosimy. Powiem Wam szczerze, absolutnie nie żałuję wydanych pieniędzy na to. I uważam, że ja przetestowałam jeszcze oprócz tego 2 nowości Amouage, o których Wam powiem w innych nowościach następnych, jakie będą. Ten położył mnie na łopatki. Ja w sumie, rzecz ujmując, to nie chciałabym Wam opowiadać, czym to pachnie, a bardziej mam ochotę Wam przekazać uczucia, jakie ten zapach daje, bo daje. Jego miałam już na sobie 3 razy i za każdym razem dawał mi ten efekt, że nawet jak mi się czegoś nie chciało, to mi się chciało, ale przy tym w ogóle nawet nie potrafiłam się ubrać do tego tak zwyczajnie. Musiałam założyć jakąś taką elegancką biżuterię, nakładałam od razu sukienkę, chodziłam w pantoflach nawet z pumpą na spacer. Słuchajcie, zapach mnie przeobraża. Ma coś w sobie nieziemskiego. Jest jakaś mydlaność, jest to zapach piżmowy i właśnie nie ma Akigali, ale jakby ta Akigala gdzieś była. Niesamowite, Jezu. Przygoda, naprawdę przygoda. Przetestowałam sobie też L'Interdit, nie mogłam tego odmówić, Le Parfum, nie mogłam sobie tego odmówić, bo jak wiecie, no L'Interdit bardzo, bardzo lubię i chciałam zobaczyć, co to jest. Zrobiłam sobie notatki, bo testowałam to już dawno, więc tak zerkam, wybaczycie mi. Powiem Wam szczerze, ja dzisiaj mam taki humor na zrobienie takich nowości bez jakiegoś tam strasznego zagłębiania się w nuty, tylko po prostu faktycznie poopowiadania Wam o tym, co czuję. I czuję się rozczarowana i czuję zawód ogromny. Dlaczego? L'Interdit podstawowe kocham głównie za tę ziemistość, którą tam czuję. Natomiast w tym Le Parfum to poszło moim zdaniem wszystko w złym kierunku. Ten zapach się spodoba. Pewnie mi napiszecie, że ładny jest ten L'Interdit. Ładny jest ten L'Interdit. Ale czy to jest nadal L'Interdit? Czy te DNA nadal jeszcze w tym L'Interdit funkcjonuje? Podstawowe L'Interdit jest ziemiste, takie wręcz bym powiedziała uniseksowe.
To jest tak słodkie. To jest tak turbo przesłodzony zapach, że nie ma w nim tej ziemistości. Dla mnie zrobił się nijaki. I nie chcę urazić nikogo, ani niczyich uczuć, bo każdemu może się podobać coś innego. Ale ja tu po prostu nie czuję mojego ukochanego Lenterdi, które nigdy nie było czymś oczywistym, które nigdy nie było dla każdego, które zawsze miało swój indywidualizm, którym jak się pachniało, to się czuło, że nie pachnie tym cała ulica, bo to nie był zapach dla każdego. To jest słodycz, nie wiem, czy waniliowo, jakaś owocowa, tak przesłodzony turbo zapach i tak nijaki, albo wręcz jak wszystkie. Martwi mnie, że nawet marka Givenchy, którą bardzo zawsze sobie ceniłam, zaczyna iść w bardzo, moim zdaniem, złym kierunku. Bo gdybym miała Wam porównać moje testy C Parfum do Lenterdi Le Parfum, dlaczego te dwa testy? No bo Lenterdi już też ma full flankerów, C ogrom flankerów. To powiem Wam, że C zaczyna troszkę iść w lepszym jednak kierunku. I gdybym miała się zdecydować na któryś z tych dwóch zapachów, to już nigdy nie byłby Lenterdi. I na pewno nie ten flanker. A jeżeli chodzi o C, uważam, że nie ma tam przesady z tą słodyczą, że jest tam jednak gdzieś jakieś przełamanie, ale co najważniejsze, w C Parfum dowalili parametrów, zrobili je globalnymi, zrobili je na sterydach, dali coś. To nie ma super parametrów. To mimo, że to jest tak strasznie słodkie, to wcale nie trwa nie wiadomo ile. Przynajmniej moim zdaniem to jest też tak, że nos jest na tyle opatrzony z tego typu zapachami, bo on jest, mam wrażenie, wpisuje się w La Bombę od Karoliny, która wyszła. On się wpisuje w te wszystkie zapachy, które teraz wychodzą. Jakby rozumiecie, że to już nie ma tego indywidualizmu. I tu jest rozczarowanie. Ale to jest jedyne rozczarowanie dzisiejszego dnia. Teraz Wam opowiem o gratce, jakich mało. I pewnie już słyszeliście o Shalimarze L'Essence, jaki wyszedł zresztą na rocznicę 100, chyba dobrze pamiętam. To jest zapach, który będzie w mojej kolekcji. I już Wam od razu mówię, bo nie mogę się doczekać, ten zapach będzie w mojej kolekcji. Jest dostępny na stronie Guerlain, ale jest drogo. Ja jestem pewna, że jak go sprowadzą do Polski, to on będzie tańszy niż na stronie Guerlain. I teraz powiem Wam tak. Jest tu DNA Shalimara. Jest mydełko szalimarowskie, znane. Ale jeżeli ktoś nie lubi podstawowego Shalimara, to moim zdaniem ten pokocha. To jest esencja kobiety. To jest dobrze nazwane w ogóle, że l'essence, bo to jest esencja. Bardziej bliżej Wam będzie z tym zapachem do jakichś takich tematów mongerlenowskich. Chociaż tam jest wanilia, wiadomo. Tu tak tej wanilii nie czuć. Tu jest po prostu słodycz, która nie wiem nawet z czego do końca wynika, bo nie czuć, żeby to była ani wanilia jakaś spożywcza, ani nic z tych względów. Czuć też pudrowość, która jest jedyna w swoim rodzaju, bo to nie jest ani pudrowość z La Viebel, ani pudrowość z Mont Guerlain. To jest jeszcze inna pudrowość. Ja o tym zapachu nie mogę przestać myśleć. Odkąd go na sobie miałam, daję słowo, nie mogę przestać o tym zapachu myśleć. Odświeżam strony, codziennie sprawdzam, czy jest już gdzieś w Polsce dostępny. Cały czas marzę, żeby go mieć. Bardzo mi się też podoba zresztą buteleczka. Uważam, że fenomenalny wypust, fenomenalny na tę rocznicę i uważam, że Guerlain
co byście chcieli powiedzieć, czy nie chcieli. To ja w tym roku Guerlain nowości przetestowałam najwięcej. Mam bardzo dużo zapachów Guerlain i muszę przyznać, tak, i niektórzy mi zwrócili uwagę w tym filmie Vintage, że to Guerlain był pierwszy z zapachami. Wiem, to Guerlain był pierwszy, macie rację, ale Chanel jest najbardziej znane i pewnie przez to tak mi się powiedziało, ale dokładnie, Guerlain było pierwsze i oni mają jednak tę swoją historię, wiedzę, niesamowity, mają taki zmysł, mam wrażenie, do tych zapachów. Dobrze się wstrzelają w dobrych momentach, z dobrymi woniami, dają dobre parametry. Czy zabijają ceną? Są inne marki, które bardziej zabijają ceną, moim zdaniem, niż Guerlain. No, ja jestem zachwycona i ten zapach będzie w mojej kolekcji. Wcześniej czy później. Może być później, ale będzie. Jest na wishliście i on musi u mnie być. Jest niesamowity. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście. Jeżeli już poznaliście te zapachy, dajcie znać, co myślicie. Zapraszam Was na kolejne filmy, na kolejne nowości perfumowe. Jeżeli ktoś obejrzał do końca i został ze mną do tych moich ostatnich słów w tym filmie, to ja Was nigdy o to nie proszę. Nigdy nie wyświetlam w filmiku żadnych łapek, ani subskrybuj. Nigdy Was też nie proszę o żadne subskrypcje, lajki. Może tam czasami powiem, że komentarze mi nie piszecie, ale to głównie też wynika z tego, że ja po prostu lubię z Wami rozmawiać i wiedzieć, co Wy myślicie. Natomiast w związku z tym, że no pewnie wiecie, bo wszędzie już słyszeliście, że YouTube zmienił te algorytmy, zrobił podbicia i przez to, że mnie nie wspieracie, to algorytm przestał moje filmy polecać. Zaczęły mi spadać wręcz subskrypcje, bo o rośnięciu nie można mówić żadnym, nie przybywa mi w ogóle subskrypcji. No ale okej, jakby to jest wola każdego. Nie chcecie, nie subskrybujecie. No ale przez to, że nie podbijacie, to właśnie YouTube mnie nie wyświetla nigdzie indziej i jakby stanęłam trochę w miejscu i nie ukrywam, że jest to przytłaczające. Także dzisiaj postanowiłam, że Was o to poproszę na koniec filmu, jeżeli ktoś dotrwał, to bardzo Was proszę. Jeżeli możecie, włączcie subskrypcję. Jeżeli możecie, lajkujcie mi te filmy. I jeżeli dacie radę, to podbijajcie mi. Będę bardzo wdzięczna. No a komentarze? Ja czekam na Wasze komentarze cały czas, bo ja lubię z Wami dyskutować. Buziaczki kochani i do następnego. Pa, pa!